Cześć, witajcie na kanale. Jestem zaskoczony na początku tego sezonu motocyklowego popularnością, jakie mają buty, które są butami motocyklowymi, ale łączą cechy buta trekkingowego. Tych modeli na rynku jest już trochę. Na moim kanale znajdziecie prezentację różnych modeli. Natomiast do listy możemy dopisać nowość od marki Revit, czyli model Redridge. Czyli but, który właśnie idealnie wpisuje się w całą tę koncepcję, czyli połączenie buta motocyklowego z butem trekkingowym, czyli dobry i na motocykl, i również do chodzenia. A jaki dokładnie jest Redridge? Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Revit Redridge GTX niby nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale myślę, że właśnie to jest ich mocna strona. Dlatego, że jak popatrzycie na modele, które są właśnie w tym segmencie butów trochę outdoorowych, trochę motocyklowych, to one nie wyglądają do końca tak jak klasycznie. Przede wszystkim dlatego, że producenci wykorzystują różny sposób zapięcia, na przykład BOA albo ATOP. Natomiast tutaj macie klasyczne sznurowadła. I to powoduje, że gdyby nie ta nakładka pod dźwignię zmiany biegów, to ja bym nie powiedział, że mamy do czynienia z butem motocyklowym. Sznurowadła to takie klasyczne rozwiązanie, które tutaj jest w górnej części oczywiście zabezpieczone, bo jedną słabością sznurowanych butów motocyklowych jest to, że te sznurowadła mogą się o coś zaczepić, o podnóżki motocykla, o elementy motocykla, więc mamy specjalny taki lace lock, czyli zatrzask w górnej części przy języku, który pozwala nam zabezpieczyć zawiązane sznurowadła tak, aby one nam nie powiewały, aby nie były luźne i aby tutaj nie stanowiły jakiegoś zagrożenia. Także klasyczne rozwiązanie, ale oczywiście nastawione na użytek na motocyklu. Polewka tego buta została wykonana ze skóry zamszowej. Mamy tutaj buta w dwóch wariantach kolorystycznych, zielony i taki czarno-szary. Bardziej bym powiedział, że ciemno-szary, bo ta skóra zamszowa jest właśnie w takim kolorze. I to jest skóra zamszowa, która tutaj też nadaje takiego klasycznego charakteru. Czy dobrze, że Revit wykorzystał taką skórę zamszową? No, dzięki temu mamy do czynienia z klasycznym butem. Jeżeli chodzi o trwałość, bo to zawsze jest taki znak zapytania, jeżeli mamy do czynienia ze skórą zamszową, no to motocykliści uważają, że nie będzie to trwałe, że to się szybko zniszczy, szybko się będzie brudziło. Skóra zamszowa rzeczywiście wymaga pewnego takiego pielęgnowania, takiego dobrego traktowania. Na pewno więcej czasu trzeba poświęcić na pielęgnację tego obuwia niż kiedy mamy do czynienia ze skórą syntetyczną z mikrofibrą albo ze skórą po prostu, która jest skórą licową. Myślę, że to nie jest słabość tego rozwiązania i tego buta, tylko po prostu trzeba będzie o tego buta może bardziej dbać. Po lewej i po prawej stronie mamy natomiast materiał poliestrowy ripstop, który jest takim elementem trochę stylistycznym, ale też elementem, który nam zabezpiecza cholewkę, no bo jednak jest ten materiał odporny na ścieranie, na przetarcia czy na cięcie. To jest but, który jest butem opartym na membranie Gore-Tex. Więc w środku jest membrana Gore-Tex, więc nie musicie martwić się o dychalność, o wiatroszczelność i no oczywiście o wodoodporność tego buta. W środku znajdziemy również wkładkę Ortholite X40, czyli wkładka, która już chyba występuje w większości butów z Gore-Texem w ofercie Revita. To jest wkładka z materiałów z recyklingu i to jest też wkładka, która się tak szybko nie ubija, więc będziecie mogli z tej wkładki długo korzystać i też będzie ona wspomagała cyrkulację powietrza, więc to będzie też współpracowało właśnie z membraną Gore-Tex, która w tym bucie tutaj jest. To jest but, który jest butem motocyklowym, więc mamy tutaj sporo cech oczywiście buta motocyklowego. Wzmocnienie na czubku buta, nakładka pod dźwignię zmiany biegów, aby nam się tutaj ta cholewka zbyt szybko nie zużyła. Wzmocnienie napięcie i mamy też ochraniaczek kostki, takie krążki Seasoft po lewej i po prawej stronie w każdym w bucie, więc dodatkowo tutaj jeszcze takie zabezpieczenie. Te wszystkie zabezpieczenia i te wzmocnienia nie wpływają jakby na komfort użytkowania tego buta, bo jest on naprawdę bardzo miękki, taki komfortowy do chodzenia, więc naprawdę można go użyć spokojnie podczas spacerów poza motocyklem, kiedy będziecie zwiedzać, albo po prostu można tego buta wykorzystać jako buta do miasta, kiedy też dużo chodzicie i dużo spraw musicie pozałatwiać. Revit Redridge GTX został postawiony na podeszwie Vibram Hype. Znowu Revit decyduje się na współpracę z tym włoskim producentem, tylko że ta podeszwa trochę inaczej wygląda niż w takich butach jak Revit Pioneer, Discovery czy Expedition.
Mamy tutaj natomiast w dalszym ciągu podeszwę, która świetnie łączy cechy buta outdoorowego z butem motocyklowym, dlatego że w centralnej strefie mamy wypłaszczenie, które będzie dobrze współpracowało z podnóżkami motocykla, natomiast w przedniej części i w tylnej części tej podeszwy mamy bieżnik, który może nie jest tak agresywny jak w tych wspomnianych modelach, ale też będzie nam zapewniał dobrą stabilność na takim śliskim podłożu. To są buty, które można potraktować jako buty miejskie, czyli dla motocyklisty miejskiego, który szuka butów stylowych, wygodnych, na dojazd do pracy, czy po prostu na załatwienie jakichś spraw. To są świetne buty dla kogoś, kto zaczyna w ogóle jazdę na motocyklu, który szuka butów na kurs motocyklowy. To są buty, które są bardzo wygodne, bardzo lekkie, bo ważą zaledwie 710 gramów jeden i do tego jeszcze buty, które dadzą Wam dobre czucie zarówno dźwigni zmiany biegów, jak i dźwigni hamulca, więc na początek też bym rekomendował motocyklistom właśnie na naukę tego typu buta. Dodatkowo oczywiście jest to but dla motocyklowych turystów, którzy szukają buta lekkiego, wygodnego, który zapewni im podstawowy poziom ochrony na motocyklu, bo to jest but, który ma certyfikację na poziomie samych jedynek, więc no taki standard, bo mamy tutaj i odporność na ścieranie, na przecięcia i sztywność poprzeczna podeszwy, no i wysokość tego buta, to wszystko jest na poziomie pierwszym. To jest but, który można potraktować jako buta całorocznego. Dzięki membranie Gore-Tex sprawdzi się w chłodne, sprawdzi się w deszczowe dni. W lecie no nie liczcie na to, że to będzie but przewiewny, ale z dobrą skarpetą dacie radę również jeździć nim w gorące dni. Więc tak naprawdę niezwykle uniwersalny but, takie 2 w 1, który łączy świat outdoorowy z motocyklem. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.